Hej, z tej strony witam was Data 7 w kolejnym odcinku z My Forever Letter World Series. Pora w takim razie na świat X. Świat ten kojarzy mi się z serialem z Archiwum X, gdzie były badane zjawiska paranormalne i paranienormalne. No tutaj rzeczywiście coś jest nie tak, mamy gumby, które mają biblastery. Akurat skaczące piranha planty to zakładam normalka, były chociażby Super Mario World. Laboratorium eksperymentów genetycznych, trzymaj się z daleka. Bowser był tutaj? Tak chyba jest napisane. Strasznie drobnym duczkiem, ciężko się odczytać. Widzę to jako Bows, a nie co to miałoby znaczyć Bowsysy. I mamy, o mój Boże, piranha planta z Luigim, o mój Boże, Bowsera z Toadem. O mój Boże, powietrze. Tak czy inaczej, dochodzimy do checkpointa. I mamy bro, które rzucają w jednym kierunku kulami ognia, a w drugim kierunku młotkami, co czyni je dość groźnym oponentem, chociaż i tak wolę walczyć z nimi niż na przykład z Pickaxe Bro. Wciąż nie chciałbym na nie się natknąć gdzieś w mrocznym zaułku. Chyba nie chciałbym się na nie natknąć ogólnie. No i tutaj mamy moment, gdzie czasami może być ciężko, jeżeli platforma nie przyjdzie w dobrym momencie, ale na szczęście ta przyszła w idealnym. I w tym momencie dochodzimy do mety. Coś za łatwo, to tyle? No tak, no. Generalnie ten świat ma dużo krótkich i łatwych poziomów, ale z drugiej strony mamy aż 8 zwykłych etapów plus 2 bonusowe, co daje 10. Być może też dlatego właśnie jest to świat X, jak rzymskie 10. Nie mylić ze światem rzymskim Mister Przemistrza oczywiście. Dobrze, w takim razie weźmiemy Bitruta. Mamy tutaj bombshell kupy z Super Mario Land. Jeżeli na nie nadepniemy, to zostawiają skorupę, która wybucha po pewnym czasie. Możemy jednak pokonać w inny sposób. Wtedy też nie zostawiają skorupy, tylko giną jak każdy inny wróg. I zamysł tego etapu jest taki, że używamy właśnie tych bombshell kup, żeby dostać się w jakieś miejsce. Na przykład tutaj do One-Upa. Natomiast dzięki buraczkowi nie musimy nigdy korzystać z usług tych panów, którzy z jakiegoś powodu mają zielone skorupy przy śmieci. I tutaj czasami są gumby z biblasterami, nie zawsze. Czasami jak tu jestem, tych gumb nie ma. Więc zakładam, że przylatują one z innej sekcji, że spadają z sekcji A i spadają tutaj do sekcji B. Nigdy mi na szczęście nie spadły na głowę, więc jest to jakiś plus, ale wciąż radzę uważać. I tutaj niestety nie możemy w tej wodzie pływać, to jest tylko dla ozdoby. Także traktujemy to jak zwykłą przepaść. Tutaj niestety tragiczne RNG nic bym nie mógł zrobić. Oczywiście nie bez zabijania się. Czyli można powiedzieć, że nic bym nie mógł zrobić, bo jak się zabije, to co za różnica, prawda? Okej. Okej, tu polecam nie zabijać tych brosów na dole, tylko te na górze. Niestety już zabiłem tamtego na dole. Trudno. Wciąż mógłbym chyba zdobyć. Dwa One-Upy, zgadza się. Szkoda, że w każdym bloczku nie ma One-Upa, byłoby 8. I tutaj mamy trampolinę, która niestety mamy ścianę, która nas blokuje. Z jednej strony to minus, bo jak chcemy przeskoczyć, może nas taka ściana zablokować. Z drugiej, jeżeli słabo nacisnęliśmy klawisz skoku, to taka ściana może nas uratować i nie pozwolić nam przejść dalej, bo się zablokujemy. Tak czy inaczej, koniec poziomu. Nie jest to zły etap, myślę. Jak mamy buraczka, to jest nawet łatwiejszy. Generalnie to każdy poziom wprowadza jakiegoś innego przeciwnika właśnie i musimy wiedzieć, co ci oponenci robią. Przez większość poziomów, jak wiemy właśnie, co zrobi jaki wróg, to raczej jesteśmy na dobrej drodze. No i mamy tutaj kupy z piranha plantami na grzbietach. O dziwo, możemy na nie skakać normalnie, jak widać. No nie jest to logiczne, no bo uznajemy pewnie z góry, że taka roślinka nas zrani, ale cóż, nie będziemy narzekać. Ułatwia nam to życie, prawda? Gdyż nie musimy na siłę unikać tych oponentów. Albo że muszę ich zabić Fireflowerem czy Bitrutem. Swoją drogą, skoro mowa o Bitrucie, może bym po niego wrócił. Mam jeszcze szansę. O, dziękuję.
Na szczęście czasu mamy dość spore na ten poziom, nie są jakiś masakrycznie długi, chociaż tyle. O, w tym momencie polecam przejść górą. No, środkiem też niby można, ale prosimy się o kłopoty, co? I tutaj jest przejście do bonusowego etapu, tam gdzie jest ta monetka, jednakże chciałbym po prostu przechodzić na razie normalnie te etapy. Pokażę pod koniec odcinka inne przejście właśnie. Taka miło wyglądająca roślinka, która co jakiś czas się wysuwa. Może bym chciał cię pokonać, co? Dziękuję. Najpierw pokonajmy tego kupę. Świetnie. No i teraz Louis. Louis tutaj jest bardzo użyteczne, ponieważ możemy dzięki niemu wskoczyć tu na górę. O, i ominąć ten moment. Bardzo miło. Dobra, już przejdźmy obok tego kupy. Z tego co pamiętam, w tych blokach nie ma nic po prostu. Nie licząc monetek, ale właśnie monety uznaję jako wielkie nic. Jakby ta roślinka mogła na chwilę się wysunąć, ale chyba musimy pod nią przeskoczyć. Dobra. Nic się nie dzieje, zakładam. Na szczęście to już koniec tego poziomu. No, nie licząc paru trudniejszych skoków, raczej bułka z masłem. Powiedziałbym, najgorsze są kupy z tymi ognistymi kulami, gdyż to jest trochę loteria. Ale reszta nie jest zła. No i mamy krainę Gumb. Tu dostaniemy Fire Flowera, bardzo się przyda. Gumba Plant, Gumba Bill. Dino Gumba. Dzięki Fire Flowerowi jesteśmy w stanie pokonać masę tu wrogów. Zakłada, że to mają być dinozaury w stylu Super Mario World, czy jak podejdziemy blisko, zioną ogniem do góry. Jak widać. Mamy Gumba Bille, które są łatwiejsze niż zwykłe Bullet Bille, bo możemy je pokonać kulą ognia, coś co jest niemożliwe przy Bullet Billach. Także nic, tylko dziękować za takiego znerfionego wroga, co? Tu podejrzewam, że mamy Louis, ale szczerze mówiąc Fireflower jest tu lepszy, bo mamy masę roślinek i bez Fireflowera byśmy musieli czekać długo, aż każda się schowa. Chyba że chcieliby się tak skakać na krawędź rury. Myślę, że jest to możliwe, ale powodzenia. Jeden mały błąd i giniemy. Z drugiej strony teraz mogę wziąć Louis, zakładam. I przechodzimy dalej do checkpointa. No w momencie jak się znajdziemy nad tymi właśnie dinozaurami, to zioną ogniem do góry, więc przynajmniej wiemy mniej więcej kiedy. No, jak miło, że nam to pomogło. O, cóż za spektakl tutaj urządziliście. Miło. Dobra. Dobra, świetnie. Bardzo ładnie, że tak możemy przejść. No na szczęście one zioną tylko do góry. W dół już nie potrafią, więc możemy w ten sposób je pokonać. Tak, niezależnie czy mamy Fire Flowera czy Louis, etap jest bardzo prosty. Możemy łatwo zabić te wszystkie gumby albo je ominąć. Więc powiedziałbym, że to najłatwiejszy poziom w całym świecie. Ale niestety teraz będzie trudniej. Mamy poziom 5, trafiamy do wody. Tak jak w przypadku świata W, tak też tutaj świat wodny jest tym jednym z gorszych pod względem trudności. Mamy ogniste chip-chipy, które za jakiś czas strzelają kulami ognia przed siebie, jak widać. Plus jest taki, że ich kule ognia się rozbijają o różne obiekty i możemy też je pokonać. Mamy też podobne ryby, które jednak są żółte, nie pomarańczowe i nie mają takiego ognia za sobą. A co robią te ryby? Poza tym, że się odbijają. Jak dotkną rafy koralowej, to elektryzują ją, przez co zadam nam obrażenia przy dotknięciu. Niestety nie sprawia to, że możemy przez taką rafę przepłynąć. Tak jak na ogół jest, że jak oberwiemy, to szybko przepływamy przez taką rafę.
która z jakiegoś powodu jest NPC, a nie blokiem. Tu z kolei ta rafa jest traktowana jako cały czas blok. Nawet jak jest naelektryzowana, więc wciąż nas zablokuje. No i tutaj ryby, które znamy i wcale nie kochamy, które nas ścigają przez cały poziom. Nawet jak dojdę do checkpointa, to będą mnie ścigać, chyba że umrę. To wtedy to nie. Tu może przepłyniemy po prostu dołem. Okej. Tu mamy bodajże power up na dole, ale jak już mam Fireflowera, to nie chcę mi się ryzykować. Już duże ryzyko, że po prostu oberwę, próbując go zdobyć. A później pewnie jeszcze raz. No najgorsze są zdecydowanie ogniste te chip-chipy, szczególnie, że łatwo jest je pomylić z tymi elektryzującymi, bo mają podobny kolor. No oczywiście jak już się przypatrzymy, to widzimy różnicę, ale myślę, że tak na pierwszy rzut oka to przez chwilę ciężko zauważyć. Oj, tutaj nie zauważyłem autodiska, ale na szczęście mamy Fireflowera znowu. Dobra. Niestety ryby mnie wciąż będą gonić. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, prawda? Okej, tutaj jest taki nieprzyjemny moment. Żeby nie oberwać, ale dobra, jakoś się udało. No, czasami tak utykamy o tym suficie, trochę nieprzyjemne. Czyżby koniec poziomu? Jej! Niestety jeszcze nie. Gdyż wychodzimy w tym momencie i mamy skaczące ryby, które są odporne na kulę ognia. Tutaj jest poison mushroom, nie wybijać go. I niestety nie możemy też skoczyć na taką rybę, gdyż też nas zrani wtedy. Więc musimy po prostu unikać tego wszystkiego, a wiemy jak jest ze skaczącymi rybami. Czasami będą łatwe, a czasami wlecą prosto w nas, bez szans na reakcję. Bądź tu mądry i przewić co zrobią. Ojej! Na szczęście Fireflower pomoże nam na zwykłych wrogów, którzy się czasami pojawią, a jarsze. Dobra. Tu polecam po prostu zejść. Skok jest kuszący, ale jakoś zawsze jak skaczę to bywam, bo akurat w tym momencie nie mogę się obronić. Przydałoby się zabić tego Piranha Planta. O, nie, chwila, ja go nie mogę zabić, tak? No z jakiegoś powodu jest odporny na kulę ognia. Bardzo miło. Bardzo miło. I z tego co wiem, skorupa też się zatrzyma na tych rybach, właśnie, więc nie możemy nawet ich pokonać taką metodą. Mimo, że to wygląda na najlepszą opcję. No, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. O, na szczęście w tym momencie przestają się pokazywać. Więc to jest plus. Najgorsze byłoby uczucie pod tym wszystkim, być przy mecie, skoczyć do tej mety i nagle dostać w łeb rybą. Naprawdę. To byłaby tragedia. Niestety po jednym trudnym etapie nie mamy odpoczynku, gdyż mamy kolejny trudny poziom. No 2 najtrudniejsze etapy w tym świecie są obok siebie. No, na początku mamy Dry Bones, myślę, że znamy wszyscy tego oponenta. Gdy skoczymy na niego, ogłuszamy go na chwilę, po czym wstaje, wraca do żywych, czy to raczej martwych, ale chodzących, nie umarłych. No i mamy też platformy, które się poruszają w ten sposób. Plus jest taki, że mniej więcej zawsze tak samo się poruszają. No i mamy kości, które się odbijają. Właśnie! Bardzo nieprzyjemny oponent. Czy raczej pocisk naszego oponenta? O, trochę czekania na platformy, ale jest. O, na szczęście te platformy cały czas się pokazują, więc możemy po prostu czekać. Ojojoj. Dobra. Jest checkpoint, najważniejsze, myślę. Już myślałem, że oberwę kością tuż przed checkpointem. Byłoby bardzo niemiło, bardzo niemiło. No mimo, że mogę z dolnej platformy skoczyć na wyższą, to wciąż chciałbym znaleźć się na jakiejś nieco wyższej, ponieważ jak leci już w przepaść, to człowiek się zaczyna bać, że już za chwilę spadnie i popełnia błędy. Ach, tutaj fajnie się kręcą, trochę jak węże.
Tu wygląda, jakby coś mogło być w sumie. Tak, puste miejsce, ale chyba nie. O, tutaj mamy informację, że liczymy na to, że akurat platforma się znajdzie pod nami. A jak akurat mamy pecha, no to krzyżyk ci na drogę, co? Okej. Aha! Skąd się to odbiło? Nie wiem. Ale jakoś się udało tu wskoczyć. No ten moment wygląda na nieprzyjemny, ani słowa. Ojej! No tutaj trochę musimy dobrze to wyliczyć, zaraz wracam. Dobra, jestem znowu. Musimy tak odliczyć. Za długo wtedy czekałem. O. Tu polecam po prostu zostać na tych platformach. Gdyż próba przeskoczenia pewnie nad tymi kupami skończy się na tym, że po prostu ominiemy platformę i spadniemy. No przynajmniej będąc chociaż Super Mario, to możemy po prostu oberwać, przechodząc przez te kupy, a później platforma nas zabierze dalej. Dobrze, najgorsze za nami, chociaż nie oznacza to, że będzie łatwo. Przepraszam, co? Od czego ja dostałem? Ty, dostałem jakimś cudem fioletową kulę ognia, mimo że ona nie miała prawa już tu być, bo przecież tam dalej są przeciwnicy z tą kulą ognia. Więc ja się pytam, co tu się odwaliło. Tak czy inaczej, zamysł tego etapu jest taki, że mamy skażonych wrogów, jak widać, i wszystko nas tu zabija natychmiast. Nie tylko fioletowe kule ognia czy coś, po prostu wszystko, co dotkniemy. Na przykład fioletowy gumba, fioletowy kupa, to po prostu nas pokona przy dotknięciu. Także no musimy być bardzo ostrożni, nie raszować, gdyż może się to skończyć naszym zgonem. No tutaj kusi przejść górą, ale chyba wolałbym dołem. O właśnie, tutaj powinna być ta osika. Jakim cudem oberwałem od kuli ognia? To mnie zastanawia. No enigma po prostu, jak to się stało? Tutaj mamy niebieskiego kupę, który bodajże po prostu odbija się od krawędzi, ale wciąż działa tak samo jak zwykły fioletowy kupa, czyli nas pokona przy dotknięciu. Także no zdecydowanie musimy uważać. Dobra, udało się. Chociaż oczywiście nie jest to koniec. No z Fireflowerem byłoby tam łatwiej, ale no niestety zabiło mnie coś znikąd. Więc musiałem sobie darować. Z jakiegoś powodu mamy znowu świat S przez chwilę, lasery z niego. Na szczęście Fireflower nam pozwoli pokonać tutaj wrogów. Więc jest to duże ułatwienie, zdecydowanie. No Fireflower to jest ogólnie MVP w tym świecie, szczerze mówiąc. Tak samo Beetroot. Pozwoli nam pokonać masę tych wszystkich irytujących oponentów. Bodajże mamy one-upa. Tak samo jak mieliśmy one-upa na początku etapu. Więc to jest też plus tego poziomu, że mamy właśnie nieskończone one-upy, jeśli wiemy gdzie szukać. Zabić wszystkich. O, żeby tylko nie dotknąć tych kup. Wyjątkowo nie chcemy się o nich odbijać, co? A? No, jak widać, niebieskie kupy też są podatne na kulę ognia, więc chociaż tyle. Wyglądają ciekawie, mają takie czerwone oczy z tego co widzę. Wyglądają groźnie z nimi. No i tutaj mamy znak, żeby wrócić, chociaż nie tędy, tylko przez górę. Tutaj mamy, jak chcemy, kolejnego Fireflowera. No i niestety Lucky tu powraca. Z tego co pamiętam, był tu Starman. No teraz oczywiście możemy dotykać tych przeciwników. No udało się nawet zgarnąć one-upa ze Starmana, więc nie możemy narzekać, co? Okej. Chwila, wolę nie poskakiwać za wysoko. Dobra. Dostajemy one-upa wśród tych wszystkich Poison Mushroomów.
Gdy kończymy poziom, poison mushroomy znikają. Zakładam, że to jest na wszelki wypadek, żeby nas nie mogły dotknąć. Być może poison mushroomy by ignorowały nietykalność przy zdobyciu mety i tak nas zabijały, nie wiem. Tak czy inaczej, zamek. Oczywiście nie będzie łatwo. To, że mówiłem, że 5. i 6. etap są najtrudniejsze, nie oznacza, że mówię w tym momencie, że reszta typu 7 czy 8 są darmowymi poziomami. Po prostu nie jestem fanem tamtych 2 poziomów, to wszystko. No tutaj na razie w sumie najzwyklejszy zamek w stylu Mario Forever, zakładam. No i tutaj niestety trochę szczęścia się nam przyda. Żeby zdobyć one-upa. Gdyż czasami niestety Mario się nie odbije wysoko tego Billa. Nic na to nie poradzimy, to niestety wasza wina. Po prostu mieliście pecha. Jeżeli tak właśnie się stanie, no to cóż. Musimy powtórzyć. No na szczęście mniejszą z tych spajnik to nie jest jakiś trudny moment, żeby tam zdobyć one-upa, więc jest to plus. Okej, tutaj się zrobiło wąsko trochę. Dobra. I kolejne. Jakby tu teraz przejść? Chyba bym przeszedł dołem. Nazwijmy to dołem. Aha. Uciekaj stąd, Mario! Jezu, dajcie mi żyć! Dziełki. No i się przyda Fireflower. Tutaj przy tych wszystkich autodiskach to te były takie powolne, łatwe. Te twompy to przynajmniej się nie poobijają, gdyż spadają z bardzo niskiej wysokości. Życie twompów też się liczy, prawda? Okej, mamy checkpoint. O, kocham tak pokonywać Bullet Billa. Tu bodajże jest Starman? Zgadza się. I kolejny power up. I niestety powracają skaczące ryby. Aha, szkoda, że na sam koniec tak oberwałem, co? Jak widać, skaczące ryby strzelające kulami ognia. Nie jest to przeciwnik, z którym chcemy zadzierać, co? Ała. Szkoda, że tak nisko mi się skoczyło. Cóż to za dziwny dźwięk, co chwila słyszę? A, fajny błąd, Mario mi nie podskoczył. Czasami Bill Blaster cię po prostu porywa z jakiegoś powodu i nie możesz podskoczyć. A, to tu aż to sięga? Wow, to zaraz wracam. Dobra, jestem. Chyba gdzieś tutaj. Tak. Uff, jakoś się udało minąć tym razem tę pułapkę. Kolejny checkpoint. No i będziemy mieli walkę z Bowserem. Nie było to aby gdzieś... może tu? Tak, jest one-up, świetnie. Jeszcze by się przydało przy tym Bowserze nie obywać od autodisków, co? Na czym polega walka z Bowserem? Generalnie na początku wygląda w miarę normalnie, ale będzie miał on parę różnych faz, między którymi przełączach do oberwie. O właśnie, losuje je w tym momencie. I teraz ma... tak, strzela skorupami przeciwników i musimy zrzucić te skorupy i w niego walnąć. Buzzy Beatu, właśnie, jakoś tak wyleciało mi z głowy. Fajnie, że oberwałem skacząc na skorupę. Znowu! Okej. Być może ten ogień nas rani, kto wie. Tak czy inaczej, jak właśnie już to zrobimy, to Bowser losuje kolejną formę. To była najłatwiejsza, czyli Gumby, bo możemy po prostu po nim skakać. Chociaż zakładam, że jak będziemy mieli pecha,
to nas zrani to, jak po nim skaczemy. No i tutaj jest chyba najtrudniejsza forma. Strzela takimi właśnie bullet billami i musimy w niego wpakować. No właśnie. Więc nie jest to łatwe. Zaraz wracam. Dobra, w każdym razie walczymy znowu. No niestety sporo w tej walce zależy od tego, na jakie fazy trafimy. Będziemy chcieli, żeby trafiać na fazę, gdzie Bowser jest taki różowawy i ma gumby. Czyli właśnie to. Ponieważ wystarczy wtedy na niego praktycznie skakać. Zostawiamy go z 1 HP, polecam tak robić, wtedy skoczyć i obok wylądować, żeby nie trafić na jego iframe'sy. Znowu mamy fajną fazę. Później faza, myślę, z bazy bitu jest jeszcze ok. Problem jest tam jedynie taki, że możemy trafić na jego... na kulę ognia w skorupie zamiast na samą skorupę. No i najgorsza jest zdecydowanie faza z bullet billami, które za nami krążą. Gdyż ona się może różnie potoczyć. No i właśnie, skończył się Dzień Dziecka. Generalnie jak te bille wyjdą za ekran, to się dematerializują, nie zostają cały czas. Więc możemy to wykorzystać na naszą korzyść. I po prostu ich się pozbyć. O. Czekamy aż Bowser jeszcze i... No właśnie, czekamy aż jeszcze i dobrym pociskiem, a cały czas strzelał złymi. A teraz to zniknął pocisk, nie fajnie. O, ładnie, że go jeszcze trafił na koniec. Okej, jeszcze 2 razy. Coś się chyba popsuło. Chyba dlatego, że go trafiłem wtedy tamtym billem. Dobra, już działa jak trzeba. Ale było to dziwne. O, czasami też trafimy na zwykłą fazę. Oczywiście korzystamy. Okej, 2 HP. Jeszcze 2 HP. Już zwykłe. No i mamy zwykłego Bowsera, chociaż tyle. Ostateczna faza, co to będzie? No, mogło być lepiej, ale... Okej. Żeby tylko nie trafić teraz na płomień. Może się oddalimy, żeby mieć więcej czasu. Gin! No kilka prób mi to zajęło, dlatego wyciąłem właśnie te nieudane. Ogólnie, no nie jest to najłatwiejsza walka zdecydowanie w grze. No dużo zależy na co trafimy. O. Jak trafiamy na same gumby, to jest super. Jak trafiamy na dużo tych, gdzie musimy prowokować bille, to już jest gorzej. Więc to jest, trochę szczęścia się przyda. Okej, podoba mi się, że był dźwięk pływania. Świat X ukończony. Super. No i w tym momencie chcielibyśmy pewnie zakończyć, ale tak jak wspominałem, są jeszcze 2 bonusowe poziomy, dlatego chciałbym się do nich udać. Zaraz wracam. No wrócimy sobie do menu. W sumie w tym momencie zrobię kopię zapasową zapisu, zakładam, żeby nie musieć znowu później przechodzić tamtych etapów od nowa, a zresztą zobaczymy. Na razie po prostu świat XA, jak do niego dojdziemy oczywiście. Dobra, jestem. W tym momencie chcemy pokonać tego kupę w jakikolwiek sposób. Musimy dostać się tam na górę. O, udało się. No sporo zależy od tego, jak Mario wysoko podskoczy i od tego, od którego billa się odbijemy. Jak już tam znajdziemy się, to podskakujemy do góry i trzymamy klawisz w górę. I tak oto mamy XA. No jest pod tamtą krainą gumb, więc można powiedzieć, że to jakaś alternatywna właśnie ta kraina. Ten przeciwnik przypomina Ptui z Super Mario Bros. 3, aczkolwiek Ptui jeszcze strzelał taką piłeczką do góry, a ten po prostu sobie tańczy. Więc w sumie nie jest jakimś super trudnym wrogiem, jeżeli mamy oczywiście Fire Flowera, żeby móc odpierać jego ataki. I tu możemy zrobić one-upa, jak wybijamy sobie Bill Blastera z jednego z bloków.
i zdobywamy one-upa. Świetnie. Czasami musimy wybić te właśnie pułapki, żeby nam pomogły, na przykład tutaj. O! Więc nie zrażamy się, jeżeli wybiliśmy Blastera, bo się może okazać, że się przyda. Coś tu jest nie tak. Blok jest odwrócony. Tak, jeżeli ten blok spadnie na nas, to giniemy natychmiast, nawet jeżeli jesteśmy na Sapphire Mario. Także wiadomo, staramy się tego nie robić. Wciąż możemy na takim bloku wylądować bezpiecznie, jak już jest zgaszony. Więc jest to jakiś plus, zakładam. O, tu i się teleportował. Z tego co pamiętam, tu jest Poison Mushroom. Nie, dobra, nie Poison Mushroom, tylko Bee Blaster. No i tak na nic się nam nie przyda. Więc to jest taka podpucha w sumie. Wydaje nam się, że coś fajnego tu dostaniemy, a tu nie fajnie. Okej, bardzo ładnie się ustawiliście. No generalnie coś jest nie tak z tymi ptui. Pojawiają się na naszych oczach, nie wiem czemu. Dobra, na szczęście te bloki powstrzymują tamte bloki. Jest bardzo miło. Czemu one się tak pojawiają? O co tu chodzi? Co za creepypasta? Nie wiem. Tutaj polecam strzelać i uwaga, gdyż tu będą spadające właśnie bloki. Najgorsze, że przy tych blokach są Hammer Bro. Przepraszam, Hammer Fire Bro, jak się one nazywały. No i tutaj na sam koniec etapu jeszcze jedna przeszkadzajka. Byłoby szkoda, jakbyśmy już biegli do tej mety i nie zauważyli, że blok spada nam na łeb. Także na szczęście udało się go ominąć. I po etapie X-a trafiamy od razu do etapu XB. Tutaj będzie mi animacja, jak Mario przechodzi, więc to jest plus. Nie musimy szukać XB gdzieś tam w innym poziomie. Tylko od razu mamy XB. No i tu już na szczęście nie będziemy mieli zgniatających bloków. Możemy za to wybić takie latające bloki, żeby się zatrzymały i dały nam jakiś power up, czy monetę. Możemy ich taktycznie wybijać, wtedy będą się ruszać i możemy ich używać do czegoś. Jak widać. Tu na przykład polecam nie wybijać tego bloku na górze, bo może być ciężko później do niego doskoczyć. O, coś takiego po prostu robimy. Ajajaj. Dobra. O, mamy zielone Spiny z Super Mario Bros. 3. Tu są jednak dużo szybsze. Więc musimy na to uważać. Dobra, wracamy tam. O, tym razem się udało nie spaść, świetnie. I zdobędziemy one-upa. Tu polecam po prostu wykonać jeden dobry skok stąd, żeby dolecieć tutaj. Oczywiście uważamy na tego zielonego Spiniego. I tutaj mamy kupę. Polecam go nie zabijać. Nie trzeba go używać, żeby przejść dalej, ale jest to łatwiejsze, bo tak to musimy zrobić dobry skok i wylądować na tych blokach. Ło, ten zielony Spiny ma gdzieś rurę i przechodzi przez nią. Ma gdzieś też kolizję, bo wyszedł za tamtą rurę. Przepraszam, ma gdzieś też to, że jest zielony i nagle zmienia się zwykłego czerwonego Spiniego. Mógłbyś, Mario, łaskawie swoje tłuste dupsko wsadzić tam? Nie? Znaczy to wiesz, to ty umrzesz, jak się skończy czas, nie ja. Dziełki. Mi będzie po prostu bardzo przykro, jak umrzesz, o. Oj. Tak samo jak mi jest przykro, jak atakują mnie te wszystkie Spiny. Dajcie mi spokój, ludzie. Wiem, że tam był Fireflower, ale bałem się po niego iść, bo atakowało mnie wszystko. Koniec poziomu. I przechodzimy XB. I tu się bardzo to opłaca przejść, jeżeli nam zależy tylko na przejściu tego świata, ponieważ przechodząc przez XA i XB omijamy no połowę etapu trzeciego, omijamy cały etap czwarty, no i czwarty, później omijamy właśnie piąty i trafiamy tutaj. A tam były, a właśnie, bo tu były te lasery, tak? W każdym razie myślę, że jest to dosyć fajne. Właśnie przepraszam, bo tutaj tak mózg mi się na chwilę włączył. Jesteśmy w etapie trzecim, idziemy z niego do bonusowych dwóch etapów. Omijamy połowę trzeciego, cały czwarty, cały piąty
i cały 6. A jako, że etap 5 i 6 są moim zdaniem dużo trudniejsze niż A i B, to myślę, że jest to dobry układ, jeżeli nam zależy na samym przejściu świata. Myślę, że dużo lepsze niż na przykład w świecie S pójście do świata SA, który moim zdaniem jest trudniejszy niż świat S3. Tu możemy naprawdę sporo ominąć, a etapy nie są jakieś masakrycznie trudne, jak wiemy co robić. No i dobrze, to myślę, że byłoby na tyle. Muszę przyznać, że był to bardzo interesujący świat. Każdy etap miał inny gimmick, różnych przeciwników, więc grało się po prostu przyjemnie. I zostaną nam już tylko 2 światy, czyli świat Y i świat Z. No mogę zresztą nawet je pokazać. Nie tutaj. A później sobie zrobię, żeby na zielono był X, ale to później zrobimy. Będzie świat Y. No widzę, że tu już są odwrócone bloki, więc będą spadać nam na łeb, niewątpliwie. Ale to do kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku Czaba, Wojta, Zadosław Domagała, Day22, Nuevi, FPS-owi, Games, Mario The Hedgehog, PKKPS, Nesor X, Czab, bez zarzut, Błodny i Pomidor, Ghost Gamepad, Piotr Haniu, Mewtwo, Michała, XMX, na 3 nazista, Kuprzek, F12, Kos 11, Bartek Ademex, Baki, Baczy, Fire, Pierwszy Fort, 6, Szymeczek, Mikołaj Games, Damno, Deus, Sapenio, Tomek 8389, Badań 06, Filip Samuś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Katan 6, Mastercard, Kaloryfer, Majo Hasia, Fox 8, też XD, Walker 68, Filipowska i wsie Badań, Minecraft, BWM, Kenzo, 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!